Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Tym razem o małych przyczepkach, bo jesteśmy na zlocie z okazji 50-lecia Niewiadowa. I mam tu dla Was bardzo ciekawą przyczepkę do pokazania. Oto pan Eugeniusz i jego przyczepka Romi 23 z którego roku? 71. Z 71 roku. Zobaczcie, jak wygląda. To jest w zasadzie taki poprzednik zapiekaneczki N126. Jest bardzo podobna w kształcie, jednak troszeczkę mniejsza, troszeczkę niższa w zasadzie. Jeżeli można, to poproszę kilka słów o historii tej przyczepy i jakąś prezentację. To znaczy się nabyłem tą przyczepkę zupełnie przypadkowo. Kuzyn po prostu w zamian za kasę, za roboty wykonane od faceta wziął tą przyczepkę. Po jakimś czasie ona stała, jak on ją przywiózł do mnie, znaczy do siebie na podwórko, mnie to zauroczyło. Mówię, to musi być rarytas, nie? No i tak to się zaczęło. I zamieniłem wtedy N250 na to właśnie 50-50, nie? No i potem dałem się po prostu w remont. Ale było to tak zrobione, że powiedziałem synowi średniemu, Adamowi dokładnie, że mu to wyremontuje, bo on to po prostu kupił sobie ode mnie i że mu to wyremontuje. No i to po prostu, może powiedzieć, wsiąknęliśmy. Tak, to taka pasja zabiera. Tak, i także po prostu była taka sytuacja, że był pomysł, że zawieziemy ją do stolarza, żeby zrobić mebelki w środku, odnowić w środku mebelki. No i pojechali do tego stolarza. Stolarz ją oczywiście rozebrał, od podłogi odciął i tak niefortunnie ją postawił, że wszystkie ściany się po prostu załamały. Nie? Ale to trwało może z 2-3 miesiące, która leżała tam u niego. Mi się zrobiło po prostu żal i ściągnąłem do siebie i potem w taki różny sposób, że po prostu dostałem się do tego, żeby w warsztacie i zacząłem remont. Oczywiście od samego rozbiórki do samego gołej blachy, jak to trzeba mówią, do ramy rama została ocynkowana. No i potem już się zaczęło cały remont i odbudowa tego zabytku, trzeba powiedzieć. Czy możemy obejrzeć przyczepę? Zaprezentuje nam pan? No, bardzo proszę. Jest to tak, że po prostu karawaningowe życie się odbywa, tak, większość wie, w przedsionkach. Przyczepka taka mała to służy tylko przede wszystkim jako nocleg i ewentualnie kuchenka. Tu jest oczywiście tył przyczepy, jest stół, wszystko jest po prostu jak oryginał, ale przód jest przerobiony. Nie ma tu tradycyjnej szafy, która była materiałem w środku na zamek błyskawiczny. Jest to przerobione. To jest to przerobione w ten sposób, że wymyśliłem sobie coś takiego, że zrobię sobie szafkę, ale jako cargo. I tu są po prostu półki wysuwane, które po prostu umożliwiają lepszy dostęp do tego wszystkiego, co się tam znajduje. Nie trzeba po prostu nic tam szukać, czy wyrzucać, żeby coś znaleźć. Nie? To wszystkie trzy są szafki wysuwane, tak jak to pokazałem, nie? No a że wyszło mi tak, że inaczej wyszło to tak, że musiałem zwężyć to ze względu właśnie na te tapicerki, to została mi tylko szafka i zrobiłem tylko po prostu szafka wisząca taką. A to jest bardzo malutkie, tylko chodzi ręcznik powiesić, czy jakiś lawroczek ewentualnie, nie? I oczywiście tu jest elektronika. To jest instalacja nowo 12V, jest instalacja 230V. Tak, bo na dachu mamy zrobiony dodatkowy Panel. Bagażnik z zamontowanym panelem fotowoltaicznym. No i do tego jeszcze jest tak bagażnik skonstruowany, że jeszcze jest po prostu możliwość założenia boksu. Bo szczerze powiedziawszy, to jest robione pod wędkarza. Nie. Jest to lekutkie, malutkie, można zawsze wszędzie jak najbliżej wody wrzucić. Można po prostu obserwować wędki z przyczepki, nie? Tak, nawet jak deszcz pada, można sobie jest fajnie swobodnie, może usnąć i wszystko odpocząć, wszystko jest, nie? No, oczywiście światła 12V, 220, no i to jest wszystko. Cała przyczepka została zwężona w środku
o 2 cm grubość ścianki, bo wszystko jest wypełnione styropianem. Na styropianie jest płytka, sklejka i na sklejce dopiero jest okładzina tapicerowana. Nie? Czyli można na rybki o każdej porze wyskoczyć. Szczerze powiedziawszy, no, wędkarze są tak wytrzymali jak karawaningowcy, więc swobodnie, nie? No. Tutaj z przodu mamy część kuchenną. No oczywiście jest woda, która ma podłączenie bezpośrednie z węża, może mieć. Jest oczywiście Konewka do dolewania wody. korewka do dolewania wody, ale jeszcze jest ubikacja, nie? Tylko że ubikację trzeba po prostu wyciągnąć, żeby Aha. otworzyć, to trzeba ją być. Jest to typowo porta potty, muszę bańkę wyciągnąć, żeby to wyciągnąć, nie? To są uroki małej przestrzeni. O, wodę wyciągną, pompka jest i tu jest po prostu porta potty, którego się wyciąga jak jest potrzeba. No nie? tak. Załatwia się i robi się wszystko to. Wszystko co potrzebne Także można jest pod powiedzieć, że ręką. jest i łazienka. Można tak powiedzieć. No jest to przystosowane do jazdy. Tak jak mówiłem, na rybki i ewentualnie odpocząć gdziekolwiek czy coś. W małym gronie, przynajmniej 2 osoby, tak, bez problemu. No tutaj jest w zasadzie Ale- bardzo dużo miejsca do spania. Tak. Bo tutaj kanapy tworzą łóżko, Rozłożyć? które no możemy, czemu nie? Dobrze. Przedsionek cofnął. Właśnie, bo tu przedsioneczek jest jeszcze złożony. Zostawiliśmy tylko stelaż, żebyście mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wielkościowo wygląda, a przedsionek został złożony wczoraj, no żeby nie składać go mokrego dziś. Bo pogoda jest jaka jest, czasem pokropi. Także wracamy do łóżeczek. Najpierw trzeba powalczyć trochę z poduszkami. I tu jest bardzo fajny patent, bo jak widzieliście, stół rozciąga się razem z taką dokładką, która pozwala rozciągnąć go na pełny wymiar. Do zaczepienia, ale nie zaczepiłem tego, nie? Dodatkowe materace, żeby wypełnić cały. To było to z tyłu chyba. Tak, to takie materacowe puzzle. Tak. Łóżko. Nie. Wtedy tam to się wysyła. Także tutaj spokojnie 4 osoby mogłyby się wyspać, jedna obok drugiej. Szerokość przyczepki to chyba około 1,90 m, nie? 5 może nawet. Tak, wydaje mi się ona lekko szersza nawet od zapiekaneczki, ale może to takie wrażenie. Ale jak widzicie, dokładając tą dokładkę, to są meble takie jak były tutaj, tak? Oryginalne. Tak, oryginał. Więc do samej kuchni z lekkim przejściem jest naprawdę sporo miejsca. Kolejną ciekawostką w tej przyczepie i takim dawnym rozwiązaniem, które teraz jest stosowane w różnych boksach samochodowych, jest wyciągany aneks kuchenny. Można powiedzieć, że to jest takie na nowo odkrywane rozwiązanie w karawaningu. I tutaj można było wystawić kuchenkę, żeby nie gotować w środku. Garnki. A tutaj to wycięcie jest na... To wycięcie po to, bo pod umywalkę wyszło, bo to umywalki nie było, ten tylko była tylko szafka, nie? Aha, Tak, to że w to- oryginale tutaj Teraz umywalka, gniazdo. wszystko wychodziło na zewnątrz tu. Umywalka jest głęboko, więc to musiałem wyciąć, a musiałem to zrobić w ten sposób, żeby nie pozbyć się tego, bo gdyby ją tu uciął, nie musiał No tak. czego oprzeć, nie? Więc to musi takie widełki zrobić. No tak, żeby wchodziło. Wszystko patentem. W ten sposób uzyskujemy całkiem funkcjonalną kuchnię w przedsionku. Bakista to jest do robienia, nie jest oryginalny, To jest nie? dorobione ze względu z tego, w pierwotnym stanie była to oryginalna bakista, która została po drodze zgubiona i została po prostu, bo to jest część elektryczna i gazowa, po prostu ja to nazywam. Nie? To zaplecze techniczne inaczej. Nie? Wszystko to pełni swoją rolę. To jest i ładowarka, która ładuje z sieci 230 V i jest po prostu ze solara można go ładować. Nie?
No tak, plus gaz do kuchenki Plus gaz do i kuchenki. mamy taką gotową bazę wypadową. Wszystko, co jest potrzebne w małym opakowaniu. Jest 12 V, tak samo jest na zewnątrz, nie? Także jest wszystko, co powinno być. I historia, i nowoczesność. Tak, połączone razem. Wspaniale, że doprowadził Pan taki zabytek, jeżdżący zabytek, kawałek polskiej historii, polskiej myśli technicznej do stanu użytkowania. Unowocześnił go i podróżuje Pan właśnie z taką małą przyczepką. Cieszy mnie to, że te przyczepy dalej żyją, że to nie jest wstawione tylko do muzeum, a jednak można takie perełki spotkać na drodze. W tej chwili już jeździ 2 lata, bo 2 lata temu była wyremontowana na 50-lecie, bo miała 52 lata temu i na te 50-lecie została To jest wyremontowana. niesamowite, że ta przyczepa ma 52 lata i dalej w użytkowaniu. Moją uwagę zwróciły tutaj jeszcze koła. Są dosyć niesamowite. Mógłby Pan coś o nich jeszcze opowiedzieć? To są po prostu obręcze dwuczęściowe, skręcane jedno z drugim. Oczywiście koło dętkowe, dętka ma w środku. No i co o tym powiedzieć? No jest niespotykane, bo to wszystko, najczęściej to jest wszystko poprzerabiane na z małego Fiata czy z czegoś innego na koła, na większe, ze względu, żeby podnieść wysokość do wysokości haka, żeby się jechało, szczerze powiedziawszy, w poziomie. Nie? A tak to się dopasowuje się wysokością. Nie? A tu jest tak zrobione, że to wszystko jest dopasowane tak, że idealnie wszystko gra. O te przyczepki jeździły za jakimi samochodami w tamtych latach? To było robione do Fiata 26, nie? Przede wszystkim mikrusy. Trzeba zaznaczyć, nie? No tak, bo to tak Tylko mikrus się skończył, a przyczepki zostały, nie? fajnie byłoby skompletować właśnie mikrusa do takiej szukam. przyczepki jeszcze. Szukam takiego O, czegoś, to nie? byłby naprawdę niesamowity Bo z zestaw. maluchami jest parę zdjęć, jest wszystko, ale za mikrusem to byłby na pewno rarytas, nie? Zobaczyć taki zestaw. Mamy też tutaj Technika. ciekawe podpory poziomu Odkręca stabilizujące. się, gwint odkręca się i po prostu się odsuwał w ten A, sposób. tutaj nie ma klucza. Nie ma klucza, nie ma korbki, nie ma niczego. Jest to po prostu się tylko podpiera. Podpory są po to, żeby sama nazwa wskazuje podeprzeć, nie podnosić, Tak, tylko ty- podeprzeć. Żeby nie kiwała się. Żeby się nie kiwała wejściu, A nie? na innych można podnieść. No. A Po prostu podpiera się i zaciska gwintem. gwintem zaciska i stoi to wszystko, nie? Jak szybko. Cyk pyki, Jest. podpora złożona i rozłożona. Do mnie podszedł kolega, który też ma Romi, rok młodszą, ale jeszcze w oryginalnym stanie. Także zaraz przejdziemy sobie do niej. No. Przechodzimy do pana Jacka i jego przyczepy Romi 23. Poprosimy o małą prezentację. Przyczepa, rok produkcji 72, w ciągu eksploatacji. I w oryginalnym, W oryginalnym stanie, tak jak wyszła z fabryki. zachowania, nieremontowana, wymagająca remontu, jeżdżąca jeszcze cały czas. Kilka zmian jest od oryginału zmienionych, bo nie da się. Kółeczko jest, ale na ten czas tylko mam oryginalne w domu, które nie sprawdza się w normalnej eksploatacji, bo jest za małe. No i tutaj mamy oryginalną bakistę, także możecie zobaczyć, Jest jak to oryginalna wyglądało bakista, w oryginale. tak wygląda oryginalna bakista. Zakręcana śrubką wewnątrz. Uchwyt tam powinien być. To są uchwyty na butle gazowe. 2 małe butle. Tak było to przystosowane. Oryginalny zaczep z tej epoki. No niestety, ale koła są zmienione, ponieważ dostałem ją już na kołach zaadoptowanych z Junaka pocztowego B20, ale ja dałem maluchowskie. Na co dzień lepiej się to używa bezdętkowe, ale mam oryginalne dziesiątki, w każdej chwili można przełożyć. Jest wtedy bardzo niska przyczepa do dzisiejszych samochodów, po prostu źle się ciągnie Za poziomem. niska, tak, tył za tak, nisko tak. schodzi. Ale są przygotowane. Tutaj była letka stłuczka. Bardzo ciężko to wyprowadzić, ponieważ trzeba ściągać całą listwę.
jeszcze do końca tego roku tak to przeżyje. Zdjęcie naszego klubu tam na Podkarpaciu, niewiadówki.pl. To jest moja miejscowość i zaznaczony Niewiadów. Także trochę ta przyczepa odjechała, Odjechała, od to jest swojego taka domu. jedyna w ciągu eksploatacji, bo wszystkie to tylko wyciągane są chyba z tego co znamy na zloty, ale ta jeszcze jeździ. Być może już ostatni sezon w takiej częstotliwości, ale Ale co służy. roku mówi się ostatni. No dokładnie, to tak. A ten ostatni jest już nie wiem który rok. I tak to wszystko jest. To niesamowite, słuchajcie, 50-letnie przyczepy. Zobaczcie, jak trwała dosyć jest ta konstrukcja, skoro jeszcze w oryginalnym stanie, nie przeleżana gdzieś pod krzakiem, gdzieś w stodole, tylko cały czas w eksploatacji, cały czas jeździ. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, w poprzedniej Romi u pana Gienka wszystkie podpory są jednakowe, a w tej już były zaadoptowane na śruby, czyli podnosiło się tył, a tego dwie takie. W chwili, gdy ona wpadła w moje ręce, miała oryginał, mam te lampy, duże ciężarówki blaszane, ale też były montowane z Warszawy, bo co Niewiadów miał, to dawał do No tak, montażu. takie czasy były. Będę ich zakładał duże, zespolone, ale z blaszanymi deklami, nie takie zagromy za 20 zł. Ale ponieważ zaadoptowałem jeszcze z epoki żukowskie, to tak to trwa po dzień dzisiejszy. Zachowały mi się oryginalne odblaski. Pajęczynki jak na 50 lat niestety musiały się pokazać. Wyskoczyć. Bo w zasadzie to jest lekko inna konstrukcja jak N126. Tutaj mamy laminat na płycie drewnianej, tak? W tamtym czasie nazywało się to płyta Unilam. Dzisiaj już pewnie nie osiągalne. Czyli to nie jest takie typowe włókno szklane, tylko Tak, i sklejka. i sklejka lakierowana. Tutaj oryginalna Tak, lampka warszawska zaadoptowana była, więc jest zachowana. Oryginalny stoliczek. No niestety materace oryginalne już się dawno rozleciały, więc są dorobione. Półeczka jest w I remoncie. tutaj mamy ten oryginalny Aneks aneks kuchenny, kuchenny, tak. gdzie tutaj jest tylko regalik, szafka, a resztę wyciągało się na Tak, zewnątrz. na zewnątrz. Bardzo mało go używam, bo nie mam takiej potrzeby. Mam jeszcze, ale nie używam na co dzień oryginalną namiotową przedsionek ze stelażem, ale nigdy go nie używałem. Jest w stanie, no nie jest takim już za ciekawym, ale jest w całości. Nie wożę tego przedsionka. Może gdzieś kiedyś tak tylko na pokaz. Panowie pasjonaci, powiedzcie, ile takich przyczepek jeszcze przetrwało do dnia dzisiejszego w Polsce? Co wiadomo, to chyba ze 7 sztuk. Dzisiaj żeśmy próbowali liczyć to, co my znamy, co wiemy, no to tak około 7, ale gdzieś jeszcze może ktoś ma, o których Może nie ktoś wiemy coś w dołączy Polsce. do- Tak, do może nas. coś Czyli dołączy. jeżeli właśnie, Tak. jeżeli ogląda nas ktoś, kto ma przyczepę Romi, proszę wpisujcie się w komentarzach, będziemy liczyć, ile tych perełek przetrwało. I czekamy na zloty, Romi. Może zrobimy zlot Romi, oczywiście jak dojadą koledzy czymś innym. No w zasadzie nie 7 przyczep to już można zlot organizować. Tak. Można, tylko że wtedy trzeba wziąć pod uwagę centrum Polski, żeby wszyscy mieli jednaką drogę. No To właśnie, znaczy, tu akurat sadówka by pasowała w centrum, nie? no właśnie, także A, centrum Polski. rzucamy pomysł na wizji, inicjatywę, robimy zlot przyczepek Romi. I zapraszamy wszystkich Romowiczów do ujawnienia się. Także dziękuję również Panu za
pokazanie kawałka historii polskiej motoryzacji. I pamiętajcie, jeżeli wiecie, w waszej okolicy stoi taka przyczepka lub posiadacie przyczepę Romi 23, wpisujcie się w komentarzu, spróbujemy policzyć wszystkie sztuki, które ocalały. Ja już się żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Do zobaczenia do następnego razu.